Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś będziemy rozmawiać o tym, dlaczego nauka nigdy nie rozwiąże ludzkich problemów i dlaczego jej wartość w kwestii decydowania o tym, co jest prawdą, jest mocno przereklamowana. Nauka, prawda obiektywna, prawda pierwsza, jak sądzono. W przeszłości tak długo wielcy uczeni, filozofowie dociekali i kłócili się między sobą, by odpowiedzieć na pytanie o tak zwany sens istnienia, program do obsługi życia, jak on funkcjonuje, że w końcu ostatecznie nauka przejęła stery decydowania o tym, co tą prawdą będzie, i był to bodaj największy błąd w historii naszych dziejów, zaraz po błędach wielkich filozofów i uczonych, bo to oni właśnie doprowadzili ostatecznie do zepsucia tego świata. Dziś status nauki jest mocno nadwątlony. Głównie z tego powodu, że naukowiec wspiera interesy korporacji farmaceutycznych, medycznych, broni interesów biznesmenów lub cedzi nieznaczące credo jako odpowiedź na nasz los. Już raczej nie zdarza się, by pojawiali się ludzie, jak na początku XX wieku, zdolni dokonywać wielkich odkryć i przełomów, które nie były z reguły zrozumiałe i są nawet zresztą do dziś nie do końca zrozumiałe. Już kiedyś na kanale zrobiłem film o tym, dlaczego nauka nie rozwiąże nigdy ludzkich problemów na podstawie moich książek. Film o absurdzie wierzenia nauce, bo nauka to jest wartość drugorzędna. Najważniejsza jest bowiem, drodzy Państwo, metafizyka i o tym będziemy dzisiaj mówić w tym filmie. Nie chodzi mi o to, że nauka jest nieprzydatna. Nie chodzi mi także o to, że ja wyrażam jedynie krytyczne stanowisko wobec nauki, próbując ją definitywnie dyskredytować. Dzięki nauce mamy przecież technologię zaanektowaną ze środowiska naturalnego. Przyroda bowiem użyczyła nam sił, dzięki którym mogliśmy zbudować naszą cywilizację. Nasze życie jest łatwiejsze. Nie chodzimy przecież dziś po wodę do rzeki. No, ja osobiście chodzę do dziś. Korzystamy z szeregu rozwiązań, na przykład robotów. Mamy nowoczesne komputery, mamy technologię, choć w dalszym ciągu nie wiemy, jak żyć. Czyż nie? W dalszym ciągu wykorzystujemy zdobycze nauki i techniki przeciwko sobie. W zasadzie powiedział kiedyś Nietzsche, że człowiek już przywłaszczył wszystkie cnoty zwierząt, stając się haniebnym powiernikiem tego, co w przyrodzie miało służyć jakiemuś pożytkowi. My te wszystkie cnoty wykorzystujemy na zgubę naszego gatunku. Tego problemu, drodzy Państwo, problemu egzystencjalnego jeszcze do dzisiaj nie rozwiązano. I o tym właśnie między innymi mówię na kanale Króla Pustkowia. I druga sprawa, drodzy Państwo, choćby nie wiadomo, co jeszcze można byłoby odkryć w naszym świecie, badając na przykład siatkę zjawisk fizycznych. Co jeszcze można byłoby na powierzchnię wyciągnąć? W naszym świecie w dalszym ciągu nie zmienia się nic. Nic absolutnie się nie zmienia. Tak jak fizyk, drodzy Państwo, przychodzi i po jednym odkryciu idzie badać coś kolejnego, nie zatrzymując się już przy tym, co zostało odkryte, tak i my, dostając jakieś nowe odkrycie, które nam nauka przynosi, zachwycamy się nim, korzystamy z niego, nie zdając sobie sprawy z tego, że tkwimy w dalszym ciągu w tym samym miejscu, co 10, 5, co 3000 lat temu, co 1000 lat temu, co 500 lat temu. Wciąż stoimy przed tymi samymi problemami, począwszy od kwestii ciągłego rewidowania tego, czym jest dobro, bo w dalszym ciągu jeszcze nie odpowiedzieliśmy na to pytanie, czym jest miłość, czym jest wolność i skąd wreszcie bierze się zło. I to w zasadzie trzeba już w tej chwili brać pod uwagę. Ludzie myślą, że nauka ma im przynieść rozwiązania ich problemów, ich cierpień, dawać przede wszystkim także przywilej władzy, panowania. No i oczywiście przedłużyć życie tego człowieka, unieśmiertelnić go za wszelką cenę, bo nauka stała się nową religią. Nauka teraz buduje raj kwantowy. Wcześniej nauka tak zaciekle walczyła z Kościołem katolickim, z religią chrześcijańską, która dysponuje własnym rajem, Królestwem Niebieskim, że zaczęła w końcu tworzyć swój własny raj. Stało się to przejawem takiej zwykłej hipokryzji, o czym mówię akurat w tym filmie, który pojawił się na karcie u góry ekranu.
racjonalny postęp. Choć wszechświat jest, drodzy Państwo, nielogiczny. I teraz spójrzcie Państwo. Droga ludzkiej cywilizacji jest drogą do całkowitego zamilknięcia, do unicestwienia. Jeśli bowiem ten gatunek wyłonił się na powierzchnię z okrutnego prawa przyrody, z drugiej strony, biorąc pod uwagę równowagę sił w przyrodzie, gatunek, który już swą drogę przeszedł, gdy wszystko zostanie policzone, używając żargonu fizyków, scenę wydarzeń opuścił. Jak Państwo zauważyli, nikt i nic nie przetrwa. Każde imię będzie wymazane i wszystko będzie zapomniane. Traci na znaczeniu walka o przetrwanie ludzkiej cywilizacji. W obliczu tego argumentu, o którym tutaj mówię, tracą na znaczenia twierdzenia Darwina, przecież który powiedział, że przetrwanie dla ludzkiego gatunku jest rzeczą najistotniejszą i niepotrzebna jest mu w żadnym razie ani etyka, ani moralność. Drodzy Państwo, sens ma tylko liczenie, wchodząc oczywiście w pewien dialog z tą tezą, którą postawiłem. Był to problem moralny z czasów Nielsa Bohra, czyli z początku XX wieku. Niels Bohr był twórcą fizyki kwantowej i zadaje on takie pytanie, po co fizycy liczą? Dlaczego oni liczą? Mają liczyć do końca lub bez końca. Na tym tak naprawdę polega sens istnienia. Bez myślenia o tym, że przyniesie nam to jakiekolwiek rozwiązanie. Gdy wszystko zostanie policzone, gdy dotkniemy tego, co chcemy nazwać tajemnicą istnienia, cykl życia się zakończy i powtórzy się od nowa. Liczenie, cóż to takiego jest to liczenie, takie enigmatyczne? Jest to koncentracja umysłu na przedmiocie wyizolowanych przez nas rozważań z konieczną możliwością poszerzania ich, nieograniczenie, by nieustannie rezygnować z pychy i rozzuchwalenia. Jeśli nauka sprzedaje swoją duszę na aktywności mające ludziom życie przedłużyć czy unieśmiertelnić i oferuje im krem na zmarszczki, prawda, tabletki na szczęście, tabletki na cierpienie, to jest zwykłym kłamstwem, jest oszustwem. Poza tym naukowiec dziś to jest lansujący się, wytatuowany nicpoń na etacie. Kawka w pracy, gadu, do programu pójdzie tam w internecie, dla jakiejś gazety coś tam powie, za parę godzin do domku, kieszeń pełna oczywiście pieniędzy. To już nie są czasy ludzi, którzy swe życie poświęcali obłędowi swej pasji. Poza tym, drodzy Państwo, ludzie nie chcą żyć. Wszystko zawsze zniszczą. Od wieków, od tysięcy lat nawarstwiona w naszym obszarze psychicznym historyczna walka o przetrwanie, która zdeformowała nasz mózg, nieustannie nas niszczy. Nieustannie nie tylko sprowadza na nas katastrofę, bo wszystko, co zaciekle walczy o przetrwanie, o byt, o pozycję, wykorzystując do tego także osiągnięcia nauki, czeka drastyczny upadek, bo pokazuje to historia. Koryguje to wszechświat, dlatego że jesteśmy na niewłaściwym kursie, niewłaściwej trajektorii. Gdyby ludziom dzisiaj zaoferować nieśmiertelność, zaczęliby się jeszcze silniej, jeszcze mocniej wyżywać na sobie, wykorzystując do tego wszystkie nowinki naukowe, techniczne. Problem z nauką jest taki, że nie może odpowiedzieć na pytanie o wolność. 2 plus 2 to jest oczywiście 4. Owszem, jednak nie może być wolność nigdy zapisana w algorytmie. To zniszczy i zabije człowieka. Dlatego ten człowiek chodzący po ziemi tak usilnie poszukuje własnego szaleństwa. To szaleństwo, które nie jest właściwie spożytkowane na rzecz dobra wspólnego, dobra wspólnoty, przeistoczy się w zło barbarzyńskie, takie jakie widzieliśmy chociażby pod postacią ideologii adolficznych. I tu rodzi się poważny konflikt, drodzy Państwo, ponieważ prawda może być tylko w trakcie powstawania. Bo cokolwiek byłoby odkryte, nic tak naprawdę odkryte nie jest. I co z tego, drodzy Państwo, że ludzie wiedzą na przykład, że Ziemia nie jest płaska? Co z tego? Co to jest za odkrycie? Wiem, że Ziemia nie jest płaska, a w dalszym ciągu mam płaski umysł. Skoro prawda, drodzy Państwo, jest w trakcie powstawania, potrzebni są oczywiście ludzie zdolni taką prawdę wytwarzać. Gdy przychodzi prawda, przychodzi śmierć. Śmierć, czyli te doświadczenie, gdy obalane są stare przesądy. Prawda rodzi się przez śmierć, dlatego wolność jako pojęcie metafizyczne,
także dotyczy śmierci. A skoro śmierć jest doświadczeniem subiektywnym, także i wolność ma taką wykładnię. Przeto geniusz, który przynosi prawdy obiektywne, jest zawsze dla wspólnoty niezrozumiały. Jest inny, nielogiczny i szalony jednocześnie. Jego wolność oczywiście jest doświadczeniem subiektywnym i nie można go tym samym naśladować. A wszystko, co podlega naśladownictwu, rodzi natychmiastowo marazm i przemoc. Nauka w zasadzie już upadła, bo opisuje jedynie to, co jest obiektywne. Wolności opisać nie zdoła. Dlatego Hillman, pewien słynny psycholog amerykański, już nieżyjący, powiedział niegdyś, że mamy od 100 lat psychologię, a ludzie się nie zmieniają. Nie zmienią się, drodzy Państwo, bo ludzie szukają swojego szaleństwa, pasji swojego życia, swojej niepowtarzalnej, jedynej i unikatowej wolności, czego się ich nawet nie uczy, ale ogranicza się im ich wewnętrzne, głębokie potrzeby pierwotnej struktury psychicznej, bo nauka uważa, że 2 plus 2 jest 4, a zatem wszystkich próbuje wcisnąć do jednego wora myślenia określonej mentalności społecznej, dlatego że jeśli zostajesz odrzucony z grupy społecznej z uwagi na to, że zachowasz się nieprzyjemnie, rzucając światło na zaciemnienie tej grupy, to grupa społeczna nie będzie wzmacniała twojej postawy. Tym samym jest to dowód na to, że to, jak się zachowujesz, nie ma racji bytu. Ci, którzy się podporządkują, oczywiście przetrwają, a ci, którzy zostaną uznani za ludzi chorych, no trafią po prostu do szpitala psychiatrycznego albo będą prowadzili gdzieś życie na marginesie. Nauka ostatecznie zaprowadzi nas do nowego obozu zagłady. Będzie bowiem realizować postulaty walki o przetrwanie za wszelką cenę. Przetrwanie, o którym już powiedziałem wcześniej, że nie zostało dla nas przewidziane. Bo taka jest przyroda i nie ma się w rzeczywistości co dziwić. Wyeliminuje w ostateczności każdego, kto próbowałby ją powstrzymać. Zaś osiągnięcia nauki będą służyć inwigilacji i terrorowi. Wiemy dokładnie, o co chodzi, bo takie sytuacje w świecie się już powtarzały niejednokrotnie. Bez względu na to, jaka siła się pojawi na scenie politycznej. Podajmy chociaż jeden przykład Klausa Schwaba. Nauka sama siebie nie rozumie, ale ludzie jej ufają. Ja kiedyś słyszałem takie opowieści, ja ufam tylko nauce, na przykład ktoś mówi. Gdzieś ktoś kiedyś, na Wigilię nawet, składał mi życzenia. Życzy mi tego, ażebym ja wierzył nauce. I teraz zwróćmy jeszcze jedną uwagę. Nauka ma rzekomo przynieść człowiekowi lekarstwo na raka. Rak jest chorobą cywilizacyjną, czyli wytworzoną przez człowieka wskutek tego, że żyjemy w szkodliwym dla siebie środowisku walki o przetrwanie, bo już o tym oczywiście w tym filmie wspominałem, że jest to środowisko, które nam szkodzi i które w ostateczności sprowadzi na nas wielką, potężną katastrofę. Sami wytwarzamy te choroby, a później próbujemy je leczyć. A oprócz tego oczywiście ludzie nie chcą żyć, nieustannie i zaciekle walczą między sobą, narażając się na wystąpienie szeregu straszliwych chorób, począwszy tam od nowotworów, poprzez zawały serca, udary mózgu czy choroby natury psychicznej. Przyszłość ludzkiego gatunku będzie taka, że algorytm nas zniszczy. Roboty już przejmują ludzkie profesje, zawody i bardzo dobrze, że to robią. Do tego służą, bowiem te zawody wykonują z reguły przez całe życie czynności mechaniczne, rezygnując tym samym z twórczej pracy, o której tutaj w tym filmie przecież już mówiłem. Do tego mają służyć roboty, żeby przejmować właśnie te czynności, które człowiek miałby powielać na zasadzie schematu przez 30, 40 czy nawet 50 lat. Roboty przecież już powoli stają się nauczycielami. Są na przykład roboty, które wykładają ideologie buddystyczne. Lecz nigdy nie można pozwolić, by sztuczna inteligencja przejęła władzę nad światem. Jeśli może pomóc w obliczeniach, to okej, jest to zrozumiałe. Jednak żadna sztuczna inteligencja nie powie tego, co ja zamierzam powiedzieć lub co ja zamierzam stworzyć, bo prawda zawsze tylko powstaje, mówi to, czego nie widać, co jest niedostrzeżone, co nie było wcześniej zauważone, a sztuczna inteligencja może korzystać jedynie z tego, co już osiągnięte i wykorzystać siły własnych
systemów operacyjnych obliczeniowych, spotęgowane siły po 100-kroć, przeciw człowiekowi. Taki będzie nasz los, bo jest to zwykła inteligencja manipulacyjna, działająca na mocy praw przyrody. Jest taki słynny fizyk Andrzej Dragan, on się udziela bardzo często w internecie, przychodzi, opowiada o tej fizyce, mechanice kwantowej, o teoriach względności i tak dalej. On wprawdzie mówi, że nic nie wie, co się w przyszłości wydarzy, przestrzega oczywiście przed sztuczną inteligencją, że może przynieść nam krzywdę. No nie jest to jakieś wielkie odkrycie. Najważniejsze jest w tym wszystkim, w tym zamęcie to, że nie ma ustanowionej w naszym świecie właściwie funkcjonującej metafizyki, bo pierwotna struktura psychiczna nie jest odbiciem fizyki kwantowej. I to był w zasadzie także błąd Junga, bo to Jung, gdy spotkał się na początku XX wieku z Nielsem Bohrem, stwierdził, że fizyka kwantowa będzie odbiciem pierwotnej struktury psychicznej. Natomiast pierwotna struktura psychiczna działa na mocy praw diametralnie odmiennych od praw przyrody, bo na ostatnim szczeblu ewolucji zmienia się paradygmat i traci na znaczeniu walka o przetrwanie, a zyskuje na znaczeniu walka o dojrzewanie w prawdzie wszechświata. Fizyka kwantowa potrafi uzasadnić inteligencję stada. To jest to samo stado, które niegdyś skazało Sokratesa na śmierć, które wybrało Hitlera na kanclerza Niemiec, które wybrało Kaczyńskiego na wodza Polski, to samo stado, które skupia się w grupę w lęku przed prawdą i przed wolnością, wypierając innego, który tym samym przychodzi na ratunek stadu, ażeby wyzwolić owe stado z jego cierpienia, w którym jest pogrążone, bo prawda, która nie powstaje z użyciem moralnego zła już w tej chwili, powoduje, że żyjemy w świecie totalnego chamstwa i manipulacji. Wypierana prawda, rodzona przez moralne zło i stworzone w ten sposób kłamstwo, powoduje, drodzy Państwo, że zło moralne mające służyć kulturowemu postępowi przeistacza się po prostu w zło destruktywne i w ten sposób wybuchają wojny i na arenie naszych wydarzeń pojawiają się mordercy i barbarzyńcy. I drodzy Państwo, od tysiącleci stwarzaliśmy wiedzę w zakresie już naprawdę olbrzymim. Wiedzę dotyczącą tego, jak mamy przetrwać, co robić, ażeby sobie krzywdy nie zrobić, a to zło nieszczęsne i tak do nas wraca. I my myślimy, że w końcu przyjdzie czas, że się z tego dylematu, nazwijmy to egzystencjalnego, jakoś w końcu uwolnimy. Niestety się nie uwolnimy. Ta wiedza po prostu była źle czy niewłaściwie ugruntowana w naszym doświadczeniu, przynosząc nam więcej szkody niż pożytku. Bo jeśli mamy zachowywać się nieracjonalnie, w tym momencie, w którym głosimy prawdę, bo jest to nieracjonalne, jest to przeciwstawne do funkcji gwarantującej nam przetrwanie, to z samego rozumowego założenia nauki w ogóle i wszelkiej wiedzy przychodzą do nas takie wnioski, że będzie to dla nas szkodliwe. W ostateczności epoki społeczeństwa, które działały na wzór czy w duchu tego racjonalnego porządku, wypierając oczywiście każdą jednostkę, która chciałaby rzucić światło na ich zaciemnienie, to były i tak systemy kulturowe, społeczne, polityczne, które nieustannie upadały. Tak też nałożono na nas, na prawo biologicznej nomenklatury za Darwinem i w tym systemie się dusimy każdego dnia, nie mogąc stać się po prostu ludźmi. Jesteśmy wciąż tylko kalkulującymi zwierzętami. A rządy motłochu, czyli tak zwanej obiektywnej prawdy, znów zdecydują o tym, co jest dobre, a co jest złe, eliminując tym samym wolność jednostki. A powiedzieliśmy przecież wcześniej w tym filmie, że wolność jest doświadczeniem, tylko i wyłącznie subiektywnym. No jeśli chcesz oczywiście, żeby nauka decydowała o tobie, proszę bardzo, ale pozbawisz się w ten sposób życia. A nauka w końcu ci powie, jak chodzić, jak spać i co ze sobą zrobić, bo szuka jedynie racjonalnego porządku. A powinieneś robić jedynie to, czego nikt inny zrobić nie potrafi. Tego się nas nawet nie uczy. A w szczególności to, czego nie potrafią zrobić roboty, algorytmy. Robić rzeczy unikatowe, jedyne i niepowtarzalne. A jeśli stają się powszechne i stają się naśladowane w dążności do rywalizacji, znaczy to, że człowiek upadł i padnie ofiarą swego błędu. Bo tam, gdzie jest rywalizacja, tam już i tylko i wyłącznie zwyciężają roboty. Jak w nieszczęsnych szachach. Zwróćmy także uwagę na sztukę. Sztukę, którą dziś z powodzeniem wykonują roboty. Najlepsze obrazy robią dziś roboty, a kiedyś z pietyzmem malowali
je wielcy mistrzowie. A to wszystko, co wykonuje robot, nie zmieni obrazu świata. To są czynności mechaniczne. Jak sama nazwa wskazuje, robot to nie jest niestety człowiek. Jednak artyści w przeszłości szukali władzy nad gawiedzią. Uwodzili ludzi za wszelką cenę, by przetrwać. Nie mówili tego, co miałoby przysporzyć im ewentualnych problemów, bo spłonęliby na stosie. Tak też i dziś naukowcy schlebiają ludzkiemu podziwowi, by ludzi zadowolić, a schlebianie ludzkiemu podziwowi jest aktem zwykłej pogardy. I w ostateczności logiczne, racjonalne poszukiwanie harmonii to był największy błąd ludzkości. Chcecie harmonii, to dostaniecie harmonię. Bo harmonii szukał Hitler, będzie jej szukała sztuczna inteligencja, szuka je teraz Schwab, szukają je wszelkie systemy, korporacje, które wykorzystują technologię na służbę osiągnięcia stanu tej biologicznej supremacji. Bach także szukał harmonii nad człowiekiem. Schlebianie ludzkiemu podziwowi to jest przemoc miękka. Schlebianie ludzkiemu podziwowi, drodzy Państwo, jest aktem czystej pogardy. I tak samo jak przemoc twarda jest pogardą. Pogardą, która staje się w końcu podziwem. Dlatego wielcy barbarzyńcy tego świata mają tak wielu naśladowców. Wszystko, co stoi po jednej i po drugiej stronie, jest jednym i tym samym. A człowiek powinien szukać jedynie twórczego niepokoju. Przechodzić z pewnym dystansem wobec wszelkich osiągnięć nauki, bo jak już mówiłem, cokolwiek zostałoby odkryte, nic odkryte nie jest. Możemy mieszkać teraz w najpiękniejszych, najwspanialszych, zorganizowanych technologicznie domach. Możemy jeździć najlepszymi samochodami, mieć najlepsze komputery. W zasadzie technologia może wykonać wszystkie za nas czynności, które ludzie kiedyś wykonywali, a i tak w dalszym ciągu będziemy przed wszystkimi nierozwiązanymi problemami naszego życia. Życia dotyczącego szczęścia, miłości, dobra, piękna i prawdy. Sami wytworzymy zło z własnych trzewi wskutek tego, że prawda nie jest przez nas wytwarzana. Już w tej chwili powinniśmy się zająć wytwarzaniem prawdy, nie oglądać się na to, co nauka do tej pory czy do tej chwili osiągnęła. Na jakiej podstawie, drodzy Państwo, twierdzę, że tak być powinno? Na podstawie doświadczenia transcendentnego, doświadczenia metafizycznego Boga, który jest jednocześnie i nie ma. Mamy przeświadczenie Boga, nie chodzi mi o Boga religijnego, ani o jakiegokolwiek innego, tego, co powinno stać się ideą, która nas łączy, która wytworzy wreszcie taki rodzaj pracy między ludźmi, który będzie z pożytkiem oddziaływał na nas i na pokolenia, które nadejdą. Prawda, która się rodzi, jak w przypadku Boga, jest i nie ma. Cokolwiek dzisiaj zostało odkryte, już traci na swoim znaczeniu. Już tego nie ma. Jest to oczywiście, ale ważne jest tylko to, co znowu odkryjemy. I do tego jest potrzebna energia, do tego jest potrzebne działanie ludzi, do tego jest potrzebna koncentracja umysłu na przedmiocie egzystencjalnych rozważań, bo tylko to da nam szczęście. Jeśli w danej epoce zadowalamy się osiągnięciami techniki i wykorzystujemy je jedynie na służbę deprawacji i niesprawiedliwości, to w końcu i tak nas takie działanie pogrąży. Nie przygotowaliśmy się zatem do tego, aby życie prowadzić na najwyższym stopniu ewolucji w zgodzie z prawami wszechświata, których, jak widać, fizycy jeszcze odkryć nie potrafią. Więcej o istocie Boga i dlaczego także zło moralne idzie w jednej parze z dobrem, które jest w trakcie powstawania, mówię w tym filmie, który pojawił się na karcie u góry ekranu. Ten świat nieustannie wytwarza barbarzyńców i morderców, bo zło moralne nie służy kulturowemu postępowi, dlatego musi się przerodzić w pochód zbrodni. Nauka nie przeciwdziała tak naprawdę mordercom, w ogóle ich nawet nie rozpoznaje tego, czym jest zło w ogóle, a jedynie szuka sposobności, czy wytwarza jakieś spektakularne techniki, mające tych ludzi teraz wyłapać ze społeczeństwa i unieszkodliwić, nie zdając sobie sprawy absolutnie z tego, że ci ludzie, skoro ich potencjał wewnętrzny nie zostaje właściwie przez wspólnotę wykorzystany, musi się przeistoczyć w zło destruktywne. Neurobiologia na przykład stwierdza, że w mózgu są jakieś obszary, które decydują o tym, że człowiek jest zdolny do popełnienia zła. Nie bierze pod uwagę tego, że jest przemoc miękka i że jest przemoc twarda, że schlebianie ludzkiemu podziwowi
czyli taki akt zwykłej sympatii wszystko przenikającej, jest także aktem działania przeciwstawnego do tego zła fizycznego, które w ostateczności, stojąc na drugim biegunie, czyli jest lustrem tego zła fizycznego. O tym się przecież nie mówi. Dlaczego harmonia, dlaczego piękna muzyka Bacha, dlaczego wspaniałe obrazy wielkich mistrzów, przed którymi klękamy teraz, jak przed bóstwem, są dokładnie tym samym, co karabin przystawiony nam na przykład przez nazistów do głowy. Stajemy się więźniami tej sztuki. Ta sztuka nie burzy w nas zastałego obrazu rzeczy, nie wytrąca nas z równowagi, nie poszerza naszych zdolności poznawczych. Przeciwnie, czyni nas tylko i wyłącznie więźniami. Ten świat rządzi się siłą biologiczną, naukowej supremacji. Przeto wszelka władza szuka także, dlatego że siły przyrody to jest władza. Dlatego wszelka władza szuka poparcia w nauce lub w tak zwanym Bogu obiektywnym. Vox populi, vox dei, czyli rządy motłochu. A to właśnie obiektywne prawdy skazały Sokratesa na śmierć, wybrały Hitlera na kanclerza Niemiec, a teraz zamkną nas w obiektywnym obozie zagłady i pierwej natomiast ludzi wolnych spalą na stosie. Życie, drodzy Państwo, to nie jest zjawisko kwantowe. Dziś nauka służy tylko wyzyskowi materialnemu. Dlatego ja wolę po prostu umrzeć. Potrzebny jest oczywiście dochód podstawowy, o czym mówiłem więcej w tym filmie, który pojawił się na karcie u góry. Dochód podstawowy, który zostanie wypracowany przez roboty, aby człowiek mógł w rzeczywistości już oddać się twórczej pracy na służbie kulturowego postępu, bez myślenia o tym, że jakiekolwiek inne przyjemności w tym życiu mają go czekać. Dopiero wówczas będzie w pełni szczęśliwy i uda mu się zdobyć władzę nad czasem, największą szkodliwością tego świata, poprzez zapomnienie, czyli poprzez koncentrację umysłu na przedmiocie własnych rozważań. To jest dla naszego gatunku jest to sprawa, drodzy Państwo, fundamentalna, chociaż wielu ludziom może się wydawać, że wygaduje teraz rzeczy niestworzone, tudzież jakieś brednie. Potrzebna jest eliminacja z systemu miernot, które na obiektywnych przesądach będą chciały zrobić doskonały interes, bo większość słabych ludzi uwierzy w głupkowate, idiotyczne i niepotrzebne idee ludzi, którzy będą chcieli władzę nad nimi zdobyć, gwarantując im jednocześnie przetrwanie, a będzie to życie pozbawione wolności i podporządkowane schematom tylko dla zagwarantowania prymitywnych potrzeb, jak konsumowanie, wydalanie i nabywanie, ale nabywanie tylko tego, co władza powie, że nabyć należy. Motłoch będzie ograniczał działanie ludzi wolnych, zniszczy ludzi wolnych, zniszczy tym samym życie na ziemi. Żadna teoria naukowa, żadna wiedza, żadna władza, żadne osiągnięcia fizyki, żadne osiągnięcia matematyki nigdy, czy tradycyjne objawienia, nigdy nie rozwiążą ludzkich problemów, bo opisują świat, czy myślą o świecie, który jest zaprzeczeniem pierwotnych oczekiwań ludzkiej psychiki. Gdy dojdzie do jakiejś tragedii, przychodzi jakiś specjalista, ekspert, jakiś naukowiec i mówi, co było przyczyną tej tragedii. Czynnik środowiskowy, tata bił, mama się źle zachowywała i tak dalej. Czynnik społeczny, niewłaściwy proces socjalizacji, czynnik ekonomiczny, cokolwiek by to mogło być, zawsze wyciągane jest na powierzchnię coś, co w tym systemie jest rzeczą naturalną, zwyczajną od tysięcy lat. Na górze są ludzie, którzy rozdają karty, pod nimi są ci, którzy prawda, muszą wykonywać tamtejsze rozkazy władzy, następnie rządzą ludźmi, którzy są pod nimi i gdzieś w ostateczności na samym końcu znajdą się ludzie najbardziej upodleni, bo to jest system biologiczny i tego nie da się niestety zmienić. W ostateczności, tak jak się próbuje robić to dzisiaj, ludzie zaczynają się wyżywać na sobie poprzez poszukiwanie na przykład swojej oryginalności i szaleństwa, o którym mówiłem, poprzez ujawnianie światu, jakiej to oni są płci, to są wszystko choroby tego świata. My się nie leczymy, my w żadnym razie nie rozwiązujemy problemu. Przeciwnie, jeszcze bardziej pogłębiamy te problemy. To, że z rodzin bardzo dobrych, czy z rodzin, które prowadzą się porządnie i są szanowane, także wychodzą na świat
mordercy, to też powinno zostać wzięte pod uwagę. Potem przychodzą specjaliści i próbują korygować to wszystko, by eliminować ewentualnie czynniki, które miały doprowadzić do powstania takiej szkodliwości w naszym życiu, gdy tymczasem nie zdają sobie sprawy z tego, że to życie idzie niewłaściwym torem. To życie jest główną, podstawową przyczyną naszych niepowodzeń. Życie zobligowane na potrzebie poszukiwania władzy nad innymi, bo każdy człowiek szuka jedynie władzy. Gdzie tylko może ją zdobyć, tam realizuje postulaty tego, co nazywa szczęście. Gdy tym samym szczęście jest na przeciwstawnym biegunie, gdy otwieramy się na to, czego nie widzimy i nie dostrzegamy. I do tego jest potrzebny właśnie system, nowy system relacji międzyludzkich, który te nastroje uspokoi. Nowa tradycja, która będzie zagradzała drogę każdemu nicponiowi, który władzy będzie szukał. Ale skoro walka o przetrwanie została ustanowiona głównym postulatem naszego życia, no to przecież jest czymś naturalnym, że przetrwać mają najsilniejsi albo ci, którzy wejdą w układy z tymi, którzy taką siłą dysponują, stając się ich niewolnikami. Nauka, opisując świat przyrody, tylko i wyłącznie, może przynieść nam jedynie takie rozwiązania. Żadnego innego rozwiązania nam nie przyniesie, bo przyroda działa jedynie tylko i wyłącznie na mocy walki o przetrwanie. Więc i tak prędzej czy później odbierze nam wolność. I to chciałbym, żebyście Państwo wzięli pod uwagę. Zachęcam Państwa do obejrzenia jeszcze tego filmu, który pojawił się na karcie u góry ekranu. Mam nadzieję, że film się podobał. Zostawcie komentarze. Drodzy Państwo, ja nie neguję nauki, nie dyskredytuję nauki, korzystam z osiągnięć nauki w takim wymiarze czy w takim zakresie, aby funkcjonalność życia poprawić, jednak w dalszym ciągu żyję w pustce każdego dnia, nie licząc na to, że czy to komputer, czy jakieś nowinki technologiczne rozwiążą moje problemy. W dalszym ciągu twórcza praca jest podstawą fundamentalną mojego istnienia. Kłaniam się nisko, pozdrawiam bardzo serdecznie. Król Pustkowia, Jerzy Kaśko.